W autobusie jechał młody chłopak, dwudziestoparoletni, bardzo piękny, ale z ogromnym smutkiem na twarzy i w oczach. Siedział przy oknie i patrzył martwym wzrokiem w mijane krajobrazy, w mijane miejsca. Na pewnym przystanku przysiadła się do niego starsza kobieta. Wymienili kilka zdań, takich zwyczajnych, o pogodzie, o tym, co tam słychać, o tym, co się dzieje w życiu. Odpowiedzi były zdawkowe i nijakie, aż w pewnym momencie chłopak, nie wiedzieć czemu, się otworzył i zaczął mówić z ogromnie płaczliwym głosem. Mam 23 lata. Wychodzę po 3 latach z więzienia i właśnie jadę do domu. Wiem, że bardzo skrzywdziłem moją rodzinę. Wiem, że przyniosłem im mnóstwo wstydu i wiem, że bardzo trudno im wybaczyć to, co zrobiłem. Byłem w więzieniu daleko od domu. Moich rodziców nie było stać na to, żeby do mnie przyjechali. Są za biedni. Niestety są również niepiśmienni, więc nie mogli pisać. Co jakiś czas wysyłałem do nich listy, tłumacząc, co się u mnie dzieje i jak to się stało, że stałem się kimś właśnie takim. Tydzień temu, kiedy już wiedziałem, że wychodzę, napisałem ostatni list, nie oczekując odpowiedzi, ale napisałem w nim następującą rzecz. Jeżeli są w stanie mi przebaczyć, to bardzo ich proszę, żeby powiesili na drzewie obok domu, w którym mieszkaliśmy, białą wstążkę. Ten autobus, którym jedziemy, zawsze przejeżdża moją ulicą i zobaczę z daleka, czy jest w ogóle szansa na to, aby do domu wejść, aby uzyskać przebaczenie. Jechali tak dalej razem i chłopak im bliżej było domu, tym bardziej stawał się nerwowy, tym bardziej było widać, że jest przerażony, tak jakby chciał w ogóle uciekać. W pewnym momencie kobieta powiedziała: wiesz co, to może ja usiądę przy oknie i ja będę patrzeć i powiem ci, czy warto wysiadać, czy nie warto wysiadać. Kiedy przejeżdżali obok domu młodego chłopca, kobieta, patrząc w okno, zobaczyła drzewo, odwróciła się do chłopaka, dotknęła go delikatnie po ramieniu i powiedziała: wysiadaj. Na drzewie obok twojego domu wisi tysiące wstążek. Mało tego, na wszystkich drzewach w okolicy, wszędzie są setki tysięcy wstążek. Wysiadaj. Nieskończoność Bożego miłosierdzia to jest coś, co nam się nigdy w głowie nie pomieści i nie wolno nam nigdy zapomnieć, że On jest kimś takim. Nie wolno nam nigdy dać sobie wmówić, że już za późno, że już nie ma szans, że Pan Bóg nie przebaczy. Przebaczy, zawsze przebaczy. Czy uczymy się tego od Niego względem siebie, ale też względem drugiego człowieka obok nas?